Siemanko! Dzisiaj kolejny odcinek problemów szyciowych. Jak też zauważyliście, przy szyciu maszynowym jest tego sporo, więc od razu przechodzimy do maszyny. Dzisiaj pogadamy o zwijaniu się tkaniny podczas szycia, czyli jak robią nam się takie banany, albo całkowicie się materiał roluje. Pokażę Wam, co można z tym zrobić, co powoduje właśnie takie zwijanie. No są różne sposoby na to, nie ma jednego skutecznego na wszystko. Trzeba właśnie sprawdzać, co zszywamy, jakich materiałów używamy, no i dopasowywać te metody do tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Także przeszyjemy za chwilkę próbkę i zobaczymy, co się dzieje i będziemy reagować na ten efekt, który powstanie. Będziemy starali się otrzymać właśnie takie efekty, gdzie to wychodzi prosto z maszyny proste lub ma taki bardzo malutki łuk, który jesteśmy w stanie naprostować i on będzie się trzymał, no ale nie może nam powstawać właśnie coś takiego, no bo to nie jest prawidłowe. Przeszyjemy próbkę z kaju i tkaniny tapicerskiej. Od góry jest kaj, od dołu jest tkanina tapicerska. Zobaczymy, co wyjdzie i pokażę Wam pierwszą sytuację, jak można spróbować zaradzić temu. Wyszedł nam taki banan. No i pierwsza sytuacja, którą musimy sprawdzić, to co się będzie działo, jeśli obrócimy tkaniny. No po prostu będziemy szyli wierzchem od dołu. Czyli jak teraz szyliśmy, była tkanina tapicerska od spodu, no to teraz puścimy skaj od spodu i zobaczymy, co wyjdzie. Często właśnie taki prosty manewr już daje nam jakieś efekty, no i zazwyczaj to potrafi nawet pomóc. Mamy sprutę, przeszyję po tej samej stronie, co przed chwilą też przeszywaliśmy, żeby zobaczyć identyczną sytuację, tylko właśnie zamienione warstwy. Tak wyszło po zmianie strony. No jest trochę prostsze niż przed chwilą, więc uzyskaliśmy już jakiś efekt. No czasami to już wystarczy i nie trzeba więcej kombinować. Przeszyjemy teraz kolejną próbkę. No ogólnie pokażę Wam najgorszą sytuację, jaka może być, czyli maszyna, która nie ma kroczącej stopki. Mamy Wigofil, na nim często potrafią się dziać takie rzeczy, ponieważ jest dość śliski. Na to damy Sky. Mam jeszcze mocno dokręcony docisk stopki. No i to łącznie może właśnie dawać takie efekty, ponieważ ta tkanina nie jest niczym przymocowana do tej dolnej warstwy, więc przy szyciu ta stopka będzie ją ewentualnie, jeśli jest rozciągliwa, to rozciągać albo minimalnie przesuwać w stosunku do tej dolnej warstwy. No i może to wszystko się właśnie podginać. Przeszyjemy teraz tą próbkę. Zobaczymy, co wyjdzie. Wyszedł nam taki banan. Jeszcze przeszyjemy po drugiej stronie tkaninę tapicerską. Trzeba też właśnie brać pod uwagę, jakiej tkaniny używamy, ponieważ w jedną stronę ona jest stabilna, a w drugą przy ciągnięciu ona się lekko poddaje. To jest stabilna ogólnie tkanina, no ale jej włókna właśnie w tą stronę lekko pracują. Więc jeśli będziemy przeszywać w tą stronę i będziemy mieli te elementy właśnie jak pojedyncza stopka i duży docisk, to ta stopka, która idzie górą, będzie ją rozciągać. Więc wszystko nam się podwinie. Przeszyjemy teraz kawałek. Takie nam się dwa łuki zrobiły. No i ogólnie właśnie trzeba uważać, co zszywamy. Są tkaniny, które właśnie jedna z drugą ładnie się zacierają przy szyciu i to przeszycie wychodzi nam całkowicie proste. No a jak na przykład przy tym Wigofilu, który jest śliski, ta tkanina przesuwa się po nim podczas szycia, no i powoduje to podgięcie. Może tak być także przy niektórych piankach, przy jakichś usztywnieniach. Także trzeba na to zwracać uwagę. No i teraz co z tym można zrobić? Jest kilka sposobów. Jeśli mamy tą tkaninę, że ona jest rozciągliwa w tą stronę, to możemy zaopatrzyć się w taśmę poliamidową. Ona jest bardzo mocna i całkowicie stabilizuje
nam to miejsce przeszycia. I teraz jak widać, w tym miejscu materiał nam nie pracuje. Tutaj już się lekko poddaje, ale tu, gdzie będziemy przeszywać, ta tkanina jest całkowicie stabilna, ponieważ ta taśma w ogóle się nie rozciąga. Dodatkowo jeszcze nam wzmacnia wszystko, więc to jest jeden ze sposobów, żeby to ustabilizować. Kolejną rzeczą jest taśma dwustronna. Ja używam 2-3 mm, czasami 5, w zależności od sytuacji. To jest właśnie głównie po to, żeby połączyć warstwy ze sobą, żeby one się na sobie nie przesuwały, tylko były połączone i nie pracowały podczas szycia. Zaraz to sprawdzimy. Zmniejszając docisk stopki, ta stopka nie będzie po prostu rozciągać tej tkaniny tak mocno podczas szycia i ten łuk będzie dużo mniejszy lub nie będzie go wcale. Większość tych problemów w ogóle nie występuje przy maszynie z potrójnym transportem, ponieważ ta stopka, jak mówiłem w filmie o maszynach, ona nachodzi z góry i nie ma tego ciągnięcia jak przy maszynach właśnie z pojedynczym transportem czy z podwójnym, gdzie nie ma tej stopki kroczącej. Postaramy się zastosować te wszystkie rzeczy, no i zobaczymy, jakie efekty nam się uda uzyskać. Przykleiłem taśmę dwustronną do Wilgofilu i zastosujemy właśnie tutaj tą taśmę oraz taśmę poliamidową, żeby ustabilizować tkaninę. Tutaj mamy efekty tego. No, wydaje mi się, że udało się uzyskać dość dużą poprawę, patrząc na to, że ten dolny odcinek jest jeszcze krótszy od tego górnego, więc jeśli mielibyśmy tej samej długości, no to ten łuk byłby jeszcze większy. Tutaj mamy już prawie prosto. Jeszcze za chwilkę spróbujemy wykonać to bez tych taśm, ale właśnie odwrotnie, gdzie Wigofil będzie na wierzchu. Taki efekt uzyskaliśmy z tego przeszycia, gdzie Wilgofil znajdował się od góry, w porównaniu z tą pierwszą próbką, gdzie był mocny łuk. No i tu jeszcze dla pokazania to przeszycie z użyciem taśm dwustronnej i tej stabilizującej. Jest lekki łuk, no ale właśnie najlepiej zazwyczaj sprawdza się odwrócenie tych tkanin lub po prostu danie tej bardziej stabilnej na górę, ponieważ ona nam lepiej to ustabilizuje, bo ten łuk wytwarza się głównie przez tą stopkę, która rozciąga albo przesuwa ten materiał w stosunku do tych pozostałych warstw. Jeszcze zrobimy próbki na skaju. To przeszycie było także bez zmniejszania docisku stopki. Można było to właśnie jeszcze poprawić, jeśli mamy Wilgofil z góry, trochę zmniejszyć ten docisk, też by było lepiej jeszcze. Teraz przeszyję tą próbkę, zmniejszając docisk. Ta górna próbka była z dużym dociskiem, ta dolna ze zmniejszonym dociskiem stopki. Widać dużą różnicę, jest dużo prościej. Więc ogólne takie wnioski na koniec, no to żeby te przeszycia wychodziły bardziej proste, no to zależy od docisku stopki, od rodzaju tkaniny, którą przeszywamy, czy te warstwy są ze sobą złączone, na przykład taśmą dwustronną, czy mamy rozciągliwą tkaninę. No jak widać, tych czynników jest sporo. Jeśli nam taka sytuacja się dzieje, no to trzeba to wszystko sprawdzać. Najbardziej bym właśnie polecił najpierw odwrócić te tkaniny, bo zazwyczaj to potrafi pomóc. Ewentualnie dać od góry tą bardziej stabilną, żeby ona się od tej stopki pojedynczej nie rozciągała przy szyciu. Zmniejszyć trochę docisk stopki. No i to zazwyczaj pomaga, no ale są sytuacje, gdzie trzeba trochę grubiej nakombinować.
pomyśleć trochę, co by tu zrobić, żeby to się dało przeszyć i żeby nam nie wychodziły takie banany, albo całkowicie nam się to nie rolowało. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania lub jakieś inne problemy, to napiszcie proszę o nich w komentarzach. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!